Na całym świecie ludzie szukają odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania. Dwieście lat temu dwóch objawicieli Boga, Bab i Baha'u'llah, przyniosło odpowiedzi na te pytania. Nowe światło dla świata. Dorastałem w południowej części miasta. Moja mama jest czarna, a tata biały. Wychowałem się głównie z mamą, więc mieszkaliśmy głównie w czarnych dzielnicach. Chodziłem do czarnych szkół. Niektórzy Afroamerykanie są ciągle prześladowani przez system, który nie został stworzony z myślą o zapewnieniu im dobrobytu. Jak sobie poradzimy ze sprawą uprzedzenia rasowego i niesprawiedliwości rasowej? Jak stworzymy system, który pozwoli na to, żeby się wszystkim powodziło duchowo i materialnie? W naszym regionie ludzie z wyższych kast, pracujący w biurach rządowych, w szkołach i placówkach publicznych, zawsze zajmują wysokie stanowiska. Dlatego bogatsi stają się coraz bogatsi, a biedni stają się coraz biedniejsi. Kiedy skończy się ta przepaść między kastami? Moja rodzina to jedna z tych tradycyjnych rodzin chilijskich. Religia i życie wspólnotowe istniały od zawsze. Myślałam, że nie można kwestionować tych tradycji, które po prostu powielaliśmy. Bardzo pragnęłam, by ktoś mi powiedział: możesz myśleć inaczej i rozumieć świat inaczej. Kiedy myślę o moim dzieciństwie lub dorastaniu, to było społeczeństwo pełne przemocy, społeczeństwo podzielone. Wyrazem tego była wojna. Często ginęli znajomi. Tak jest wszędzie i dlatego jest bardzo trudno mieć wizję życia, która wykracza poza to, co się dzieje. Zacząłem zadawać pytania o to, jak żyjemy w tym kraju. Dlaczego jesteśmy społeczeństwem prowadzącym wojnę? Chyba nie różnimy się aż tak bardzo. Czy jesteśmy tak różni? To społeczeństwo, w którym się urodziłam i wychowałam, ma swoje piękne tradycje, a ja bardzo lubię te tradycje. Niestety, ciągle jeszcze istnieje nastawienie do dziewcząt, które nadaje im niższą pozycję niż chłopcom. To nastawienie staje się dla dziewcząt przeszkodą na drodze do wykształcenia i pełnego rozwinięcia swoich zdolności. Dlaczego nie dajemy tych samych szans dziewczętom? Czy my, kobiety, nie jesteśmy także stworzone przez Boga? Kiedy moi rodzice się rozwiedli, miałam 8 czy 9 lat. W tym wieku tak naprawdę się nie rozumie długotrwałych skutków.
Związek, który był źródłem życia, rozpada się. Zastanawiałam się, jak te emocje strachu, złości, urazy i bezsilności ustępują miejsca radości i nadziei, zdolności do odbudowania jedności w czyjejś rodzinie. Byłem zagubiony, nie miałem celu. Byłem kimś bez marzeń, kimś bez tożsamości. Jedna z najtrudniejszych rzeczy dla istoty ludzkiej to pozostawienie swojego kraju, swojego domu, swojej rodziny. Zdecydowałem się wyjechać z Iraku z wielu powodów, duchowych i materialnych. Spieraliśmy się, aby udowodnić, że moja opinia jest lepsza od twojej, że moja religia jest lepsza od twojej, a moja rasa lepsza od twojej. Czy istota ludzka została stworzona, aby rozwijać swoją duszę, czy aby siać zniszczenie i powodować konflikty, które nie mają rozwiązania, ani wspólnego celu? Świt światła. Dzięki naszym dziewczynkom o tej porze już jesteśmy na nogach. Dziewczynki pukają do naszych drzwi i chcą wejść. Trzeba więc wstawać. Widać światło przynoszące świt nowego dnia. Wychowałam się w bardzo religijnym domu, z przekonaniem, że religia, którą wyznawałam, była tą właściwą. Ale gdy podrosłam, zaczęłam się martwić. Czy Bóg nie pochwala innych religii? Jeśli ktoś na przykład rodzi się w innej części świata i automatycznie przynależy do innej religii, czy jest potępiony? Nie mogłam po prostu uwierzyć, że Bóg taki jest. Musiało być jakieś wyjaśnienie istnienia różnych religii. Jako lekarze wykorzystujemy metodę kliniczną, aby jasno określić, jaką chorobę ma pacjent i przepisać odpowiednie lekarstwo na tę chorobę. Baha'u'llah porównuje Boga do boskiego lekarza, który trzyma swój palec na pulsie ludzkości. Od wieków Bóg wysyła nam objawicieli, którzy przynoszą objawienie, które jest w stanie rozwiązać problemy danych czasów. Uwielbiam przychodzić tutaj o świcie. To spokojne, piękne miejsce. Jest to świątynia Baba, który narodził się 200 lat temu. Teraz to miejsce jest pełne radości i światła, ale w czasie, kiedy on się narodził, świat był przepełniony ciemnością prześladowania wielu ludzi. Shiraz, Persja. Młody Bab jest wyjątkowym chłopcem. Jego zdumiony nauczyciel wysyła go do domu, mówiąc, że nie może niczego już nauczyć tego wyjątkowego ucznia. Kiedy inne dzieci się bawią, Bab woli modlić się i medytować. Kiedy dorasta i staje się młodym kupcem, podziwiany jest za swoją pobożność, delikatność i poczucie sprawiedliwości. Życie ludzi w całej Persji z czasem ulegnie przemianie dzięki jego obecności wśród nich. W połowie XIX wieku cały świat oczekiwał na przyjście Mesjasza.
W Iranie młody człowiek imieniem Mullah Hussein nie tylko wyczuwał to oczekiwanie, ale był pewien, że obiecany, którego poszukiwał, był już na świecie, a jego misją było odnalezienie go. Pewnego wiosennego wieczora w 1844 roku Mullah Hussein, młody uczony poszukujący prawdy, szuka obiecanego. Po wielu tygodniach modlitwy i postu, Mullah Hussein czuje, że jak magnes przyciąga go miasto Shiraz, znane ze słodkiego zapachu róż i melodii słowików. O zmierzchu, gdy dociera zmęczony do bramy miasta, młody człowiek podchodzi do Mullah Husseina. Wita go, jak gdyby był jego długoletnim przyjacielem. Poruszony do głębi tym powitaniem, Mullah Hussein przyjmuje zaproszenie, aby odwiedzić dom nieznajomego. Tego niezwykłego wieczora toczy się rozmowa, która odmieni życie Mullah Husseina oraz bieg ludzkiej historii. W trakcie rozmowy, która trwa do wczesnych godzin poranka, Mullah Hussein ze zdumieniem odkrywa, iż każda odpowiedź, którą otrzymuje na swoje pytania, bez cienia wątpliwości potwierdza, że jego gospodarz to Bab, obiecany. Śpiący świat jest nieświadomy, że zaświtał obiecany dzień Boga. Niezmiernie ciekawe jest to, że zaraz po deklaracji Baba w Shirazie w Persji, w tym samym czasie, na drugim końcu świata, Samuel Morse nadaje swoją pierwszą wiadomość alfabetem Morsa z Waszyngtonu do Baltimore. Maj roku 1844. Po raz pierwszy w historii ludzkości w jednej chwili przesłana zostaje wiadomość z jednego miasta do drugiego. Jaka to wiadomość? Co uczynił Bóg? W pewnym sensie ludzkość otrzymała dwa sposoby komunikacji w tym samym czasie. Deklaracja Baba otwarła drogę, aby ludzkość mogła zjednoczyć się w sensie duchowym. A rozwój telekomunikacji od tej pierwszej wiadomości Morsa doprowadziła do niespotykanego postępu nauki i technologii, które zjednoczyły ludzkość. Pierwszy raz, kiedy usłyszałem o tych naukach, byłem tutaj, w Wiedniu. Na początku nie byłem tym zainteresowany. Zareagowałem sarkastycznie, nie wierząc, że coś takiego może istnieć. Niemożliwe, że istnieje nowa religia. Postanowiłem sprawdzić to sam i nie słuchać innych ludzi, tylko mojego serca. Ale każdemu krokowi, który podejmowałem, towarzyszył strach. Zapytałem więc siebie, czy mamy takie szczęście, że Bóg nie zostawił nas samych, całej ludzkości, i wysłał nam nowego posłańca na całe moje życie? Zaraz po tym, jak Bab ogłosił swoją misję Mullah Husseinowi, kilka innych osób rozpoznało Baba samodzielnie. A Bab wysłał ich do różnych prowincji, aby szerzyli jego nauki. Tysiące ludzi odpowiedziało, co wywołało niepokój władz. Niektórzy odrzucili prawdziwość nauk i twierdzeń Baba. Ale byli także ci, których przyciągnęły te nauki. Czy pamiętacie historię, którą czytaliśmy o Wahidzie? Kiedy szach usłyszał o ruchu Baabi i dowiedział się, że była osoba, która nauczała ludzi w jego mieście, w Shirazie, zdecydował wysłać uczonego imieniem Wahid, który był wtedy jednym z najwybitniejszych ludzi w Iranie, biegłym w prawie, nauce i religii. Był ogromnie szanowany przez szacha i społeczeństwo irańskie.
Otrzymawszy zadanie od szacha, aby zbadać twierdzenia Baba, dumny i znakomity Wahid jest całkowicie bezradny wobec mądrości Baba. Po 3 wspólnych rozmowach Wahid decyduje odwrócić się od swego ziemskiego statusu i poświęcić całe swoje życie służbie Babowi. Tak samo jak tysiące innych, Wahid przyjmuje Baba i jest mu oddany, co doprowadza go do poświęcenia życia sprawie, którą przyjął. W czasie Baba kler próbował zdominować ludzi przez tradycje i dogmaty powtarzane ciągle bez zrozumienia. Wszystko podlega ewolucji, a ta ewolucja dotyczy także religii. Zatem rozpoznanie tych nowych objawicieli uwalnia duszę i zbliża nas do Stwórcy. Kiedy dowiedziałam się o Babie, odkryłam także historię Taherę, która mnie głęboko poruszyła. Taherę otrzymała wykształcenie w czasie, kiedy dziewczynek nie uczono czytać ani pisać. Taherę była pierwszą kobietą, która przyjęła nauki Baba. Zrozumiała, iż jego nauki były inne od tych z przeszłości i naznaczyły świt nowej ery. I z tego powodu pewnego dnia pojawiła się na spotkaniu mężczyzn z odkrytą twarzą, bez zasłony. Ten akt spowodował ogromny szok dla zebranych tam mężczyzn. Czyniąc to, Taherę pokazała, iż nadszedł czas, aby pozbyć się uprzedzeń i przesądów przeszłości i wkroczyć w nowy dzień. Patrzcie w górę, patrzcie w górę. Wiersz Taherę. Nasz dzień świta pierwszym oddechem. Świat rodzi światło. Nasze dusze zaczynają lśnić. Tysiące wyznawców Baba aresztowano i zamordowano. Samą Taherę aresztowano i brutalnie zamordowano. Przekazy podają, że zanim została zgładzona, powiedziała: możecie mnie zabić, kiedy tylko chcecie, ale nigdy nie powstrzymacie emancypacji kobiet. Niech znikną ze świata ścieżki wojenne. Niech wszędy kobierce swe sprawiedliwość rozrzuci. Niech zamierzchłą nienawiść pojedna przyjaźń. Niech z sianych przez nas miłości nasion miłość wyrośnie. Popularność Baba wzrosła do takiego stopnia, że władze wreszcie zobaczyły, że nie było innego sposobu zatrzymania rozwoju jego wiary, jak tylko jego egzekucja. Zatem w 1850 został wydany rozkaz o jego egzekucji. Kiedy Bab przemówił do tłumu na placu w Tabriz, do tej armii, która dostała zadanie, straszną misję, by zgładzić jednego z posłańców Boga, jest to wzruszające, gdyż tutaj stoi Bab z tym młodym wyznawcą obok, imieniem Anis, który chce się poświęcić.
Wtedy Bab daje Anisa zebranym za przykład. Gdybyście uwierzyli we mnie, o wy przewrotne pokolenie, każdy z was poszedłby za przykładem tego oto młodzieńca, który przewyższył większość z was. Nadejdzie dzień, gdy mnie uznacie, ale w tym dniu już mnie z wami nie będzie. Bab. Jedna z rzeczy, do której lgnie serce w związku z męczeństwem Baba, to idea poświęcenia. Jego jedynym celem było przyniesienie ludzkości przesłania Boga. Ta roślina najpierw była małym ziarenkiem, potem ziarenko wykiełkowało i stało się nową rośliną. Tak jak ziarenko, jeśli Bab nie poświęciłby się, nie poznalibyśmy Baha'u'llaha. Bab oznacza brama. Przyszedł, aby otworzyć drogę do nowego objawienia, aby przynieść nową cywilizację. Władzom wydawało się, że zgasiły światło Baba, ale tak naprawdę wraz z jego egzekucją w świat została uwolniona nowa siła. Kategorycznie zerwał z przeszłością i przygotował drogę na przyjście tego, którego Bóg objawi, czyli Baha'u'llaha. Bagdad, kwiecień roku 1863. Jeden z nielicznych czołowych zwolenników Baba, który przeżył rzeź poprzednich lat, ogłasza swoim towarzyszom, iż to on jest wielkim boskim wychowawcą, zapowiedzianym przez Baba. Przez kolejne 3 dekady boskie objawienie płynie nieustannie z pióra Baha'u'llaha, inspirując ludzi każdego pochodzenia do odkrywania swoich najszlachetniejszych cech i tworzenia nowego wzorca życia. Za to, że przyniósł te nauki ludzkości, Baha'u'llah cierpi uwięzienie, tortury i wygnanie. Lecz ognia wznieconego przez Baba, roziskrzonego i rozpalonego płomieniem przez Baha'u'llaha nie można zgasić. Baha'u'llah naucza ludzkość. O walczące ludy i rody ziemi, zwróćcie oblicza w stronę jedności i pozwólcie, aby na was padł jej blask. Baha'u'llah. Będąc wyjątkowym w historii objawień religijnych, to jedno doświadczyło przyjścia 2 objawicieli Boga bardzo blisko siebie. Celem Baba było przygotowanie ludzkości na wspaniałość i światło objawienia Baha'u'llaha.
Mieliśmy wiele uprzedzeń opartych na systemie kastowym, ale po przyjęciu nauk Baha'u'llaha zaczęliśmy myśleć inaczej. Ale później ludzie nas nękali, mówiąc: o, oni chodzą do domów nietykalnej kasty i tam jedzą. On spał w domu kowala. Ludzie nas obmawiali, oskarżali o różne rzeczy. Doświadczyliśmy upokorzenia społecznego. Ale wydaje nam się, że jeśli nie wytrzymamy takiego poniżania, nic się nie zmieni. Moja rodzina spokrewniona jest z Babem. Wuj Baba był moim praprapradziadkiem. Ale miliony ludzi na świecie ma dzisiaj duchowy związek z Babem. W rzeczywistości wszyscy, cała ludzkość ma duchowy związek z Babem i Baha'u'llahem. Przyszli po to, aby wszyscy ludzie stali się jedną rodziną. Wszystkie problemy, których wspólnie doświadcza ludzkość, są niby choroba, a objawienie Baha'u'llaha jest tym lekarstwem. Ono obdarza życiem. Dlatego musimy wziąć to na siebie i wprowadzić je w życie. Dojrzałe drzewo to takie, które wydaje owoce, aby inni mogli z nich korzystać. Jedna z oznak dojrzałości to służba innym. W ten sam sposób ludzkość wkroczyła w nową erę rozwoju i osiągnęła obecnie poziom dojrzałości. I w tym kontekście to, co my tu robimy, to staramy się służyć ludzkości. A grupa, z którą ja pracuję, uczy się, jak może poszerzyć wiedzę na temat produkcji żywności, aby wspólnota wokół nas mogła z tej wiedzy skorzystać. Chciałabym Was powitać na oficjalnym otwarciu Centrum Rolnictwa Wspólnotowego Ngungu Center, które przez ostatnie 10 lat uczyło się, jak prowadzić wspólnotowy program edukacyjny. Rolnicy przynoszą miejscowe nasiona, sadzimy je tutaj i uczymy się z lokalną wspólnotą, aby nie być zbytnio zależnym od atestowanych nasion. Zatem ci ludzie, których tu widać, to propagatorzy rolnictwa. Jeśli chodzi o nas, to wierzymy w teorię i praktykę. Oto dzień Boga, o którym dużo czytałam. Potrzeba będzie dużo wysiłku z naszej strony, zwykłych ludzi. Bóg dał nam tę łaskę, aby przemienić świat w raj, o którym wszyscy marzymy. Przez długi czas baliśmy się tu przychodzić, bo nie znaliśmy sąsiadów i nikt nie uczestniczył w działaniach. Kiedy zaczęliśmy poznawać młodzież i oni rozpoczynali swoje własne działania podstawowe, ludzie z okolicy zaczęli uczestniczyć i pozwalać nieznajomym przychodzić do ich dzielnicy. Powolutku zaczęliśmy doświadczać poczucia bezpieczeństwa, które się wyczuwa, i proste rozmowy, jakie mogą się nawiązywać z każdym sąsiadem na osiedlu, czego nie było 5 lat temu.
Sami sąsiedzi powstają, by służyć. Przyprowadzają dzieci na zajęcia, myślą o dzieciach z całej okolicznej wspólnoty, nie tylko o swoich. Prowadzenie tych działań we wspólnocie jest niesamowite, bo widać, jak dzieci się zmieniają. A kiedy to dzieje się z dziećmi, przenosi się na całą okolicę i rośnie. I to właśnie chcemy robić, prawda? Nieść jednoczące przesłanie Baha'u'llaha całemu światu, osobistą i duchową przemianę oraz pielęgnować służbę w naszym życiu. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez służby. Byłoby niepełne. Od chwili otwarcia świątyni ludzie zaczęli podchodzić do niej w tak niesamowity sposób. Okazje przybliżenia dusz do objawienia Baha'u'llaha są niezliczone. Niezależnie od naszych wysiłków, aby podzielić się objawieniem Baha'u'llaha z ludnością, Baha'u'llah już łączy się z każdą duszą w Santiago i tego nie możemy powstrzymać. Pojęcie oddawania czci Bogu połączone jest w pismach Baha'u'llaha i Baba ze służbą. Bab mówi, dni, kiedy próżne wielbienie wystarczało, zakończyły się i nadszedł czas, kiedy nic poza najczystszymi intencjami, wspieranymi przez czyny o nieskalanej czystości, nie będzie przez niego przyjęte. Wizją tego domu modlitwy jest, że ludzie przychodzą modlić się, różnego pochodzenia, z każdej grupy społecznej, a kiedy wychodzą z tej świątyni, idą i spełniają uczynki, które służą ludzkości. Kilka miesięcy temu nie wiedziałam właściwie, czym jest wiara Bahai. Poszłam więc do świątyni po raz pierwszy i byłam tak wzruszona, przybywając tam, że chciałam dowiedzieć się czegoś więcej, więc spotykałam jak najwięcej osób. Chodziłam na spotkania modlitewne i tak właśnie poznałam wspólnotę i opowiedzieli mi o działaniach, które podejmują na osiedlach. Dla mnie było to oczywiste, że się pracuje, by osiągnąć jedność i pokój, zaczynając od poziomu lokalnej wspólnoty, działając i dążąc do przemiany świata na lepsze. Czułam więc, że powinnam się w to włączyć. Byłem osobą poszukującą, próbowałem zrozumieć religię i poszedłem do domu modlitwy. Usiadłem i słuchałem programu, który akurat prezentowano. Chodzi w istocie o wizję tego, kim jesteśmy jako jednostki i jako wspólnota. Jesteśmy jedną ludzką rodziną, a nie oddzielnymi rasami. Musi być duchowe rozwiązanie tej kwestii. Wielu ludzi, przychodząc do tej świątyni, czuje tego ducha, kiedy przekracza bramy. Chcą wiedzieć, jak to powielić w swoim sąsiedztwie, w swojej wspólnocie. Bahaici i ich przyjaciele uczą się już od jakiegoś czasu, gromadząc wszystkich ze swojej okolicy, wszystkich z bloku i zapraszają do swoich domów na modlitwy, aby rozmawiać o potrzebach swoich wspólnot. A potem próbują budować zdolności, aby móc służyć tym potrzebom wspólnoty. Zatem to przesłanie, które przynosi Baha'u'llah, jest narzędziem edukacyjnym, aby nas wydobyć z ciemności.
W naszym kraju mamy tradycję gotowania sumalak. Zwykle gotujemy ją pierwszego dnia wiosny. Proces gotowania jest dość złożony i wymaga uczestnictwa wielu osób. Musimy pracować dla edukacji i poprawy społeczeństwa w ten sam sposób. Prawie 50 osób uczestniczy w lekcjach duchowej edukacji. Program miał wielki wpływ na dziewczynki i pomaga im uświadomić sobie, jak ważna jest w życiu edukacja. Tak samo jak dzielimy się słodkim sumalakiem z innymi, dzielimy się z nimi naukami i programem. Obecnie prawie 200 osób próbuje przyczynić się do polepszenia naszej wioski. Te nauki to najlepsze narzędzie jedności i postępu naszej wioski. Zarówno kobiety i mężczyźni dzielą tę samą odpowiedzialność za postęp społeczeństwa. A rezultaty, które osiągamy, należą do nas wszystkich. Nie tylko do naszej wioski, ale do całego świata i wszystkich narodów. Nauki Baha'u'llaha i Baba mają szczególny oddźwięk w kontekście Irlandii Północnej. Jest to społeczeństwo, które było podzielone religijnie od samego początku. Przejeżdżaliśmy przez dwie wspólnoty, które bardzo wyraźnie zaznaczają swoje terytoria symbolami w sąsiedztwie, mówiąc: oto my, należy nas utożsamiać z lojalnością wobec tego i tego. W kontekście Belfastu The Hub jest bardzo ważny, bo misją tej inicjatywy jest połączenie ludzi z czymś, co jest dla wszystkich. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o wdzięczności i tym, za co jesteśmy wdzięczni? Tak, tak, pamiętacie. Jest to bardzo różnorodne sąsiedztwo, a wiele osób, które tu mieszka, to ludzie młodzi. Mieli okazję zobaczyć, jak może wyglądać pracowanie razem. Próbowaliśmy upiększyć otoczenie, aby stało się miejscem, gdzie ludzie mogą przychodzić i poczuć ducha tego, co reprezentuje fizyczny budynek. Światło jedności jest tak potężne, że oświetlić może całą ziemię. Kiedy zapraszamy przyjaciół z okolicy, aby przyszli do The Hub, najważniejsza jest zasada jedności ludzkości. To ludzi motywuje. Próbujemy pracować z młodymi ludźmi, którzy mogą stworzyć wizję przyszłości dla Irlandii Północnej, która może być zjednoczona. Podstawową nauką Baha'u'llaha jest jedność ludzkości. Nasza główna lojalność jest wobec ludzkości i musi ona przewyższyć lojalność wobec naszego kraju czy naszego plemienia. विगत
Przez ostatnie 3 lata przychodzimy tu, aby służyć. Wszyscy w wiosce, liderzy wspólnoty, pracownicy społeczni, przedstawiciele firm i miejscowego banku oraz rodzice dzieci, które chodzą na bahaickie zajęcia dla dzieci. Wszyscy nam pomagają w tym projekcie służby. Służę jako przywódca wioski przez ostatnie 21 lat. Kiedy rozpoczął się program Bahai, zostałem zaproszony na konsultacje. Dzięki działaniom bahaickim w naszej wspólnocie, moja praca jako przywódcy wioski jest łatwiejsza, bo nasza wioska jest teraz bezpieczna. Ja dostaję sugestie, a duchowa edukacja w programie bahaickim dalej pomaga rozwijać naszą wspólnotę. Ważne jest, aby dzieci uczęszczały na zajęcia dla dzieci i otrzymywały duchową edukację, jak być uczciwym, jak kroczyć ścieżką służby, jak rozwijać cierpliwość. Różnorodne grupy nie powinny być rozdzielane. Nie powinno być kast. Na świecie powinna panować jedność ludzkości. To się teraz dzieje. To jest bardzo ważny postęp. Dzięki naukom i zasadom Baha'u'llaha widzimy zmiany w życiu codziennym ludzi, w języku, którym mówią, w zachowaniu, w pracy, w ich życiu codziennym. Widzimy nauki Baha'u'llaha przekładane na działanie. Got a flat tire, I got a spare. So we're gonna color it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, that's it. This is what we're working towards, just so we have something that we've actually done, and then it's easy to learn or think about how we're here. Jesteśmy tu razem i tworzymy Ngatu dla naszej rodziny. W Tonga praktyka tworzenia Ngatu jest praktyką wspólnotową. Kiedy patrzymy na piękne Ngatu, widzimy niezwykłą cierpliwość i miłość oraz grupę osób, które chciały pracować, by stworzyć coś o wiele większego niż one same. Próbujemy stworzyć coś, co robimy razem, jak zjednoczona rodzina. Wczoraj, kiedy pracowałem, miałem łzy w oczach. Bo wiem, że to jest coś, co polepszy jedność w naszej rodzinie. Bardzo chcieliśmy to zrobić w tym wyjątkowym roku 200. rocznicy narodzin Baba. Jest piękny cytat z pism Baba, który mówi, że jeśli ktoś posiada zdolność do czegoś, to musi rozwinąć ją do najwyższej doskonałości, aby nie była pozbawiona swojego własnego raju. Jeśli mamy kontrolę nad kulturą swojej własnej rodziny, jak możemy doprowadzić ją do doskonałości? Jeśli mamy wizję naszych wspólnot, która może być piękniejsza i bardziej zjednoczona, jesteśmy odpowiedzialni za to, by ją urzeczywistniać. Jest to piękny sposób, aby rozwijać perspektywę i poczucie celu, które są zgodne z naukami Baba i Baha'u'llaha. Uczą się razem i rozumieją, jak praca w rodzinie przynosi korzyści całej wspólnocie. I nie są to sfery oddzielne. Tak uczynił dla nas Baha'u'llah.
Tutaj w Wiedniu jest grupa bliskich przyjaciół, różnego pochodzenia. Persowie, Austriacy, Arabowie. I dla nas to błogosławieństwo, aby wspomagać budowanie naszych wspólnot. Naka i Hamudi są Kurdami, a reszta nas to Arabowie. Może takie spotkanie nie mogłoby mieć miejsca gdzie indziej. Myślę, że jedna z najważniejszych rzeczy, która przemieniła moje życie, to znalezienie ścieżki służby. Pomysł kawiarenki językowej powstał podczas programu Młodszej Młodzieży. Młodsza młodzież od 11 do 15 lat chodzi do szkoły i szybko nauczyła się lokalnego języka. Może więc służyć starszym i ludziom, którzy mają trudności w nauce języka. Ta grupa wiekowa ma tyle talentów, a jednocześnie ma wielkie poczucie celu i pasję, aby budować tętniące życiem wspólnoty. Widać tu prawdziwe zamiłowanie do piękna, kiedy tyle osób, różnych religii i narodowości zbiera się razem, jak zjednoczona i wzajemnie wspierająca się wspólnota. Widzimy zbliżanie się całej populacji do nauk Baha'u'llaha. Niekwestionowaną prawdą jest miłość. Miłością dzielimy się ze wszystkimi w naszym społeczeństwie. Miłość jest przyczyną naszej egzystencji. O ludy ziemi! Zaprawdę olśniewające światło Boga pojawiło się wśród was, obdarzone nieomylną księgą, abyście mogli być prowadzeni drogami pokoju i za sprawą Boga wyjść z ciemności ku światłu i na tę długą ścieżkę prawdy. Bab.